Anti-Scolio-By-Lex jest urządzeniem medycznym przeznaczonym do ćwiczeń biernych mających na celu kształtowanie i przywracanie gibkości. Koncepcja oddolno-kończynowa przywracania oraz kształtowania gibkości wykorzystywana w Anti-Scolio-By-Lex nie stanowi alternatywy dla dotychczas stosowanych metod rozciągania statycznego, sprężynującego, pasywnego, a jedynie je uzupełnia w obszarach, kiedy pacjent ze względu na uwarunkowania strukturalno-funkcjonalne nie może wykonywać przodopochylenia bądź ograniczenie jego gibkości dotyczy skrócenia traktu kulszowo-goleniowego. Każdorazowo przed zabiegiem z wykorzystaniem wyciągu oddolno-kończynowego wykonywane są testy Derbolowskiego, względnej długości kończyn dolnych, zmodyfikowany test gibkości palec-podłoga, zmodyfikowany test Schobera. To wszystko pozwala w sposób wymierzalny ocenić przyrost sprawności. Zabieg odbywa się w pozycji siedzącej. Pacjent wyposażony w pilota samodzielnie nim steruje. Siedzisko stanowiące podparcie miednicy wyposażone jest w funkcję dowolnego ustawienia w zakresie 20 stopni. Plecy podparte są w zależności od potrzeby w całości bądź punktowo. Kończyny dolne ustabilizowane celem utrzymania wyprostu w stawie kolanowym oraz stopami ustawionymi do kąta prostego w stosunku do podstaw ich podparcia, które posiadają funkcję wyciągów osiowych. Anti-Scolio-By-Lex jest skutecznie stosowane w przypadkach kształtowania gibkości i jej przywracania jako efektu niskiej sprawności fizycznej oraz byłych i obecnych problemów zdrowotnych, nawet tak złożonych jak stwardnienie rozsiane, spastyczna paraplegia typu 4, zespół Arnolda-Shariego i tym podobnych. Urządzenie można stosować także w celu przywracania symetrii długości funkcjonalnej kończyn dolnych jako efektu rotacji talerzy biodrowych o każdym podłożu, rwy kulszowej w trakcie jej trwania, za wyjątkiem ostrego przebiegu, jak też jej skutków, przywracania sprawności fizycznej w krótkim czasie po przebytych zabiegach operacyjnych kręgosłupa u pacjentów w przedziale wiekowym od 7 do 70 lat, w korekcie wad postawy, a także w terapii skolioz i skolioz idiopatycznych. Anti-Scolio-By-Lex, pomimo pozornie prostej konstrukcji, zostało wyposażone w bardzo złożone mechanizmy oddziaływania posturalnego. Mechanizmy te są wykorzystywane stosownie do oczekiwań rehabilitacyjnych pacjenta oraz wyników testów poprzedzających zabieg, czyli testów gibkości i Derbolowskiego. Jeżeli nie istnieje konieczność przywracania funkcjonalnej symetrii długości kończyn dolnych, wykorzystujemy podstawową funkcję Anti-Scolio-By-Lex, jaką jest wyciąg oddolno-kończynowy. Zakres unoszenia podstawy korekcyjnej dla kończyn dolnych wynosi 45 stopni, to jest zabieg rozpoczyna się z poziomu 15 stopni, poniżej poziomu 0 stopni i zmierza do osiągnięcia maksymalnego zakresu, to jest do 30 stopni, działając wyciągiem na kończyny dolne ustabilizowane, wyprostowane w stawach kolanowych, ustabilizowanych prostopadle do osi X oraz ustawionych do kąta 90 stopni stopy w stosunku do osi Y, powodujemy rozciągnięcie w pierwszej kolejności traktu kulszowo-goleniowego, a następnie kolejnych ogniw taśmy powierzchownej tylnej oraz ośrodkowego układu nerwowego, nie wnosząc kompresji w kolumny przednią i tylną kręgosłupa. W trakcie zabiegu rozciągnięciu ulegają powięź podeszwowa, rozścięgno podeszwowe, ścięgno Achillesa, mięsień trójgłowy łydki, mięśnie kulszowo-goleniowe, więzadło krzyżowo-guzowe, powięź krzyżowo-lędźwiowa, mięsień prostownik grzbietu, rozścięgno nadczasze. Poprzez nerw kulszowy i nić końcową mamy możliwość oddziaływania na szlak mostowo-rdzeniowy składający się ze śródmózgowia, mostu rdzenia przedłużonego, nerwów czaszkowych 5 do 12, rdzenia kręgowego, korzeni nerwowych i osłony z opon. W przypadkach stwierdzenia rotacji obręczy biodrowej, dystorsji talerzy biodrowych wykorzystujemy wyjątkową cechę siedziska, które to jest wyposażone w funkcję dowolnego kątowo ustalania w zakresie 15 stopni oraz niezależnie działających wyciągów osiowych stanowiących podparcie kończyn dolnych. Pacjenci z wadami postawy ciała, skoliozami idiopatycznymi korzystają z dodatkowego wyposażenia urządzenia, punktowego podparcia wybranych fragmentów tułowia w płaszczyźnie czołowej i strzałkowej. Jednorazowe wykorzystanie urządzenia u 928 pacjentów na dzień 14 września 2022 roku w przedziale wiekowym od 5 do 65 lat przyniosło poprawę zakresu przodopochylenia średnio o 5,3 cm w badaniu gibkości. Wykorzystano test palec-podłoga.
Z zabiegów korzystali m.in. pacjenci ze skoliozą idiopatyczną, zespołem Arnolda Harriego, jamistością rdzenia, spastyczną paraplegią typu 4, RZS, stwardnieniem rozsianym. Poprawa zakresu przodopochylenia w wyniku wykonywania ćwiczeń biernych z wykorzystaniem anti-scoliobilex jest uwarunkowana motywacją pacjenta do osiągnięcia większego zakresu gibkości, co jest tożsame z poprawą jakości funkcjonowania w życiu codziennym. Wykorzystanie anti-scoliobilex zapewnia bezpieczeństwo. Wyciąg oddolno-kończynowy, oddziaływując rozciągająco na tylną taśmę anatomiczną, nie obciąża kolumny kręgosłupa, przez co może być stosowany w przypadkach, w których niewskazane jest przodopochylanie się. Wykorzystując stabilizację symetryczną bądź asymetryczną kończyn dolnych oraz system podparć tułowia, punktowe, tylne i boczne, urządzenie może być stosowane w przypadkach złożonych skolioz idiopatycznych, nie wnosząc najmniejszego zagrożenia w pogłębianie się asymetrii funkcjonalno-strukturalnej. Wykorzystując urządzenie w ponad 1300 zabiegach w przedziale wiekowym od 5 do 78 lat nie stwierdzono żadnego negatywnego oddziaływania na organizm pacjenta. Co ważne, pacjent samodzielnie zarządza zabiegiem, co daje mu poczucie bezpieczeństwa i pozwala na osiągnięcie poziomu skutkującego bólową konsekwencją. Kolejna rzecz to powtarzalność. Konstrukcja urządzenia wymusza analogiczną pozycję ciała w siadzie podczas każdego następnego zabiegu od początku do końca jego trwania. Zmienia się tylko zakres kątowy unoszonych kończyn dolnych. Możliwość stałego monitorowania przez pacjenta zakresu kątowego unoszenia kończyn dolnych na elektronicznym kątomierzu, w który wyposażone jest urządzenie.